W dzisiejszym filmie zapraszam Cię na tutorial, w którym pokażę, jak zarobić na drutach tą efektowną chustkę. Mam na imię Julita i witam Cię na moim kanale Yarnmate. Do wykonania swojej chustki użyję takiego zestawienia kolorystycznego. Jasny beż plus czarny na brzegi. Kolor podstawowy to Lana Gatto VIP i to jest 80% wełny merino i 20% kaszmiru. Na brzegi użyję Drops Nord i tutaj mamy 45% alpaki, 30% poliamidu i 25% wełny. Te dwie włóczki mają bardzo podobną strukturę, jeżeli chodzi o splot i o puszystość, więc myślę, że będą super do siebie pasowały. Jeżeli chodzi o długość, to tutaj mamy na 50 gram 200 metrów, a w Nord na 50 gram mamy 170 metrów. Także myślę, że będą idealnie do siebie pasowały. Poza tym będziemy potrzebować nożyczek, centymetru, szydełka, igły dziewiarskiej, markera, takiego znacznika rzędów, no i oczywiście drutów. U mnie to są druty numer 3,5. Naszą robótkę rozpoczynamy od nabrania oczek. Ja używam do tego techniki Longtail Custom i nabieram 4 oczka. 2, 3 i 4. Odwracam robótkę. Na jednym z boków będę dodawać jedno oczko w co drugim rzędzie. Pierwsze oczko przerabiam na prawo. Z drugiego oczka wykonam 2 oczka, wbijając się najpierw z przodu oczka. Nie ściągam oczka z lewego drutu, wbijam się w nie od tyłu i wykonuję drugie oczko. W ten sposób z jednego oczka powstają 2. 2 ostatnie oczka, oczka I-kordu, brzegu naszej chustki, zdejmuję na prawy drut z nitką przed robótką. Odwracam robótkę na drugą stronę. W drugim rzędzie przerabiam oczka aż do 2 ostatnich oczek na drucie. Ściągam je na prawy drut z nitką przed robótką. Aby było mi łatwiej rozpoznać rząd, w którym dodaję oczko, zaznaczę sobie tę stronę markerem dziewiarskim. Rząd pierwszy. Pierwsze oczko przerabiam na prawo. Z drugiego oczka robię 2 oczka. Wbijam się z przodu. Mam jedno oczko. Wbijam się z tyłu. Mam drugie oczko i ściągam je na prawy drut. Przerabiam kolejne oczka aż do 2 ostatnich oczek.
i ściągam je na prawy drut z nitką przed robótką. Odwracam robótkę na drugą stronę. Powtarzam drugi rząd, czyli przerabiam wszystkie oczka bez dodawania, aż do 2 ostatnich oczek na drucie. Zdejmuję je na prawy drut, nie przerabiając z nitką przed robótką. Powtórzmy te 2 rzędy jeszcze raz razem. Rząd pierwszy. Pierwsze oczko przerabiam. Z drugiego oczka wykonuję 2 oczka. Wbijam się z przodu, wykonuję jedno oczko, nie zdejmuję oczka z lewego drutu, wbijam się w nie od tyłu, wykonuję z niego oczko drugie i ściągam obydwa z drutu. Przerabiam resztę oczek do 2 ostatnich oczek na drucie. Dwa ostatnie oczka na drucie lewym, zdejmuję na drut prawy, nie przerabiając z nitką przed robótką. Odwracam robótkę, nitka z tyłu i przerabiam rząd drugi. Wszystkie oczka do 2 ostatnich oczek na drucie lewym przerabiam na prawo. Dwa ostatnie oczka z lewego drutu przekładam na prawy, bez przerabiania z nitką przed robótką. Odwracam robótkę na drugą stronę i powtarzam te 2 rzędy do momentu, kiedy moja robótka osiągnie połowę oczekiwanej przeze mnie wielkości chustki. Moja chustka ma w tej chwili w środkowej, najszerszej części 65 oczek. Co daje mi 26 cm i uważam, że to jest już wystarczająca szerokość. W związku z tym przerobię jeszcze 2 rzędy bez dodawania oczek, a następnie zacznę zwężanie. Tak, żeby moja chustka nabrała już ostatecznego kształtu. Dzięki przerobieniu tych 2 rzędów bez dodawania oczek i bez odejmowania od razu, kształt chustki będzie delikatniejszy i będzie ładniej się układała.
przerobieniu tych dwóch rzędów zaczynam odejmowanie oczek. Oczka będziemy odejmować w ten sposób. Przerabiamy pierwsze dwa oczka na prawo. Trzecie oczko zdejmujemy na prawy drut, jak do przerobienia na prawo. Czwarte oczko przerabiamy i trzecie przekładamy nad czwartym. W ten sposób redukujemy jedno oczko. Resztę oczek do końca rzędu przerabiamy na prawo. Dwa ostatnie oczka zdejmujemy tak jak do tej pory, bez przerabiania, z nitką przed robótką. Odwracamy robótkę na drugą stronę. Rząd drugi. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo do dwóch ostatnich oczek na lewym drucie, które ściągamy bez przerabiania z nitką przed robótką. Powtórzmy jeszcze raz rząd pierwszy. Pierwsze oczko przerabiamy, drugie oczko również, trzecie oczko zdejmujemy z lewego druta na prawy bez przerabiania, czwarte oczko przerabiamy na prawo i trzecie przeciągamy nad czwartym, redukując jedno oczko. Przerabiamy rząd do ostatnich dwóch oczek na lewym drucie. I zdejmujemy je z lewego na prawy drut bez przerabiania, z nitką przed robótką. Odwracamy robótkę na drugą stronę i przerabiamy rząd drugi. Wszystkie oczka na prawo do dwóch ostatnich oczek na lewym drucie. Dwa ostatnie oczka zdejmujemy bez przerabiania z nitką przed robótką i odwracamy robótkę na drugą stronę. Tę sekwencję dwóch rzędów powtarzamy do momentu, kiedy na drutach zostaną nam 4 oczka, tak jak na początku. Tutaj możemy zobaczyć, jak ładnie układa nam się I-kordowy brzeg. Wykończenie jest bardzo schludne i delikatne. Kontynuujemy pracę i spotkamy się, kiedy na drutach pozostanie 4 oczka.
I ostatni rząd z odejmowaniem oczek. Przerabiamy pierwsze 2 oczka na prawo. Ściągamy trzecie oczko z drutu. Przerabiamy czwarte oczko i przeciągamy trzecie nad nim. Zdejmujemy ostatnie oczko. Odwracamy robótkę i przerabiamy 4 ostatnie oczka, jednocześnie zamykając je. Przerabiamy pierwsze oczko, przerabiamy drugie, przeciągamy pierwsze nad drugim, przerabiamy trzecie, przeciągamy poprzednie oczko nad nim, przerabiamy ostatnie oczko i przeciągamy oczko poprzednie nad nim. W ten sposób mamy zamkniętą robótkę i możemy sobie obciąć już nitkę. Przez pętelkę przeciągamy. Druty odkładamy. Baza naszej chustki jest już gotowa. Teraz za pomocą szydełka, u mnie to jest szydełko 3 mm i kontrastowego koloru włóczki, będziemy wykonywać ozdobny brzeg dookoła naszej chustki. W tym celu odwracamy sobie naszą robótkę jakby rogiem do góry, tak żebyśmy mieli znacznik rzędu, który zawiesiliśmy sobie na początku robótki, z prawej strony. I jest to miejsce, gdzie będziemy zaczynać nasz ścieg ozdobny. Powstała nam tutaj w wyniku dodawania oczek taka linia, taki rowek, który będzie nam wyznaczał wysokość naszych półsłupków wykonywanych szydełkiem. Będziemy się wbijać tak, żeby ten rowek był zakryty tymi półsłupkami. Zapewni nam to dobrą wysokość i odległość między słupkami. Marker możemy już sobie zdjąć. Bierzemy kontrastową nitkę, zostawiamy sobie koniec potrzebny do tego, żeby później chować nitki. Znajdujemy sobie środek naszego rogu. Wbijam się od przodu robótki, nitka z tyłu, podbieram nitkę, wyciągam ją na taką długość, jakiej wysokość będzie półsłupka. Tworzę półsłupek i 2 oczka łańcuszka. Kolejny półsłupek będę tworzyć w tym miejscu. Ja zostawiam sobie to oczko I-kordu puste i wbijam się pod kolejnym oczkiem I-kordu. Półsłupek, 2 oczka łańcuszka, 1 oczko I-kordu opuszczam i wbijam się pod kolejne. Dwa oczka łańcuszka, 1 oczko zostawiam, wbijam się pod kolejnym oczkiem.
pamiętając, żeby nie zaciskać nitki, ale również, żeby wbijać się dokładnie w tej linii, gdzie kończy nam się ten rowek, który tworzyły nam dodawane oczka. W ten sposób kontynuuję aż do środkowej części naszego szaliczka, gdzie spotkamy się i pokażę, jak wykonujemy ten ozdobny brzeg w tym miejscu. Dochodzimy do środka naszej robótki i w tym centralnym punkcie pokażę Wam, jak będziemy wykonywać ozdobny brzeg. Jedno oczko I-kordu opuszczamy i wbijamy się pod kolejnym. I tutaj nabieramy sobie 3 oczka łańcuszka. I znajdujemy miejsce, w którym powstaje dróżka z odejmowanych oczek. Będzie to tutaj dobrze widoczne ze względu na te żeberka i powstające pod nimi niewielkie dziurki. Wbijamy się właśnie w te dziurki. Czyli 3 oczka łańcuszka i wbijamy się w pierwszą dziurkę, jaka tutaj powstała. Wykonujemy półsłupek i przechodzimy sobie do drugiego brzegu. Wykonujemy 2 oczka łańcuszka, jedno oczko I-kordu brzegowego opuszczamy, wbijamy się pod drugim. Jakby opuszczamy jedną dziurkę, wbijamy się w kolejną. Półsłupek i 2 oczka łańcuszka. Jedno oczko I-kordu brzegowego opuszczamy, wbijamy się pod następne. Dwa oczka łańcuszka, jedno oczko I-kordu brzegowego opuszczamy, wbijamy się pod następne. Dochodzimy do kolejnego rogu naszej robótki. Znajdujemy sobie środek naszego rożku. Wykonujemy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i kolejny półsłupek w tym samym miejscu. Powstanie nam tutaj ładny brzeg. Tył zabezpieczymy sobie później i kontynuujemy wzdłuż naszego długiego brzegu chustki. 2 oczka łańcuszka, jedno oczko I-kordu brzegowego opuszczamy, znajdujemy sobie kolejne i wbijamy się poniżej
2 oczka łańcuszka, jedno oczko opuszczamy, znajdujemy kolejne i wbijamy się poniżej. Półsłupek, 2 oczka łańcuszka i w ten sposób kontynuujemy. Dotarliśmy do końca dłuższego brzegu i wykonujemy ostatni półsłupek dokładnie w miejscu, gdzie zaczynaliśmy robótkę. Półsłupek, 3 oczka łańcuszka, tak żeby wykończyć ładnie róg i łączymy te 3 oczka łańcuszka tutaj z tym miejscem, gdzie rozpoczynaliśmy, poprzez oczko ścisłe. I przechodzimy do chowania nitek i zabezpieczania rogów. I zaczniemy od chowania nitek naszego głównego koloru. Tutaj odstaje nam nitka koloru brzegowego od dzianiny, w związku z czym, chowając nitki, podłapiemy sobie tą nitkę i przyszyjemy ją. Jak widzicie, jest to niemal niewidoczne. Ja sobie jeszcze ją tutaj zabezpieczę węzełkiem. Porządnie zacisnę. I schowam nitkę w dzianinie. Przechodzimy sobie do drugiego rogu. Najpierw zabezpieczymy sobie ciemne nitki. Tak, tutaj mamy nitkę kończącą. Tutaj też robię sobie węzełek. I nitkę chowam w brzegu robótki. W ten sposób.
Odwracam na lewą stronę. I tutaj też tworzę węzełek. Druga nitka, tutaj też pilnuję, żeby nie była zaciągnięta zbyt mocno. W ten sposób. Również tworzę węzełek. Jeden, drugi i mogę odciąć nitkę. Tak jak przy poprzednim rogu, chowając nitkę koloru bazowego, chwytam sobie środek wykończenia brzegu, podciągam i na lewej stronie robótki zabezpieczam nitkę. I chowam nitkę w dzianinie. Po zablokowaniu pokażę Wam efekt końcowy i też to, w jaki sposób można taką chustkę stylizować. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do wsparcia mojego kanału poprzez lajka, subskrypcję i do zobaczenia w następnym tutorialu bądź vlogu. Pa! Chustka jest już wyprana, wysuszona. Możemy sprawdzić jej ostateczne wymiary. Dłuższy bok bez rozciągania to jest 63 cm. Krótsze boki mają około 40 cm. Na środku ma 25 cm.